Dzisiaj jedziemy z safari do największego miasta w Tanzanii, nazywanego również Nowym Jorkiem Afryki. Dlaczego? Zatrzymujemy się tam na kilka dni, aby poznać i pokazać je lepiej i zobaczyć, dlaczego jest tak właśnie nazywany. Zarobki na pewno nie przybliżają go do bycia Nowym Jorkiem, bo minimalna pensja wynosi tam $133 miesięcznie. Więc co? To dzisiaj sprawdzimy, a robimy też test bezpieczeństwa, czyli chodzimy w nocy ulicami Dar es Salaam i nagrywamy kamerą i telefonem, które są dla lokalnych warte nawet półroczną pensję. Jesteśmy w hotelu. Ale tu jest kurczę zadyma na tym mieście. Nie chciałbym tu jeździć samochodem. No i moi drodzy, tu zostajemy przez 2 kolejne noce. Idziemy zwiedzać Dar es Salaam wieczorową porą. Zapraszamy. A wiecie, co oznacza Dar es Salaam? Bezpieczna przystań. Zobaczymy. Dzisiaj sprawdzimy, czy jest na pewno taka bezpieczna. Jesteśmy, moi drodzy, na pierwszym piętrze. Dobra. Come, you are with beautiful lady. You should be entering the restaurant. You are welcome. Asante. Aha, klima chodzi. Czysto, moi drodzy. Tu jest pełna kulturka. Bar. Ależ widoki, biali ludzie są i... Kurwa, tam się wbić. Cześć. Frank nas zaskoczył hotelem niesamowicie, no taki nam luksus zapewnił i to nie drogo w miarę jak na takie klimaty, bo sprawdzałem na booking.com i on w promocji bookingu jakimś tam kosztuje $52 za noc, czyli nie jest źle, bo płaciliśmy więcej za ten ostatnio na obrzeżach Dar es Salaam, pamiętasz? Tam było 58 i to jest wyjście z naszego hotelu, ale miasto aż huczy. Hej. Ale tutaj się dzieje, zadyma większa jak w Nowym Jorku. Mówią na to miasto, że jest Nowym Jorkiem Afryki, ale jest bardziej jeszcze busy od Nowego Jorku. Ja myślałem, że tam jest busy. Tu jakiś bank jest chyba. Ale miał shotguna, widzieliście to? Nie będzie takie proste. Moi drodzy, przejście przez pasy w tym mieście to jest misja. Chodź za tym. Nie jest źle, myślałem, że będzie gorzej, ale parę osób weszło, to już się zatrzymali. A tu policjant kieruje ruchem, dlatego tak łatwo. Naprawdę? Ale miasto, kurczę. W Afryce się nie spodziewałem. Słuchajcie, w tym tłumie czasami ciężko się przecisnąć. Tu jakieś kokosy, tu jakieś samochody między autami, między ludźmi. Ale do celu. Sklep jaki ładny, kurczę, z mebelkami. Ja pierdzielę. Ikea się chowa. Jumbo! Jaka nazwa? Clock Shopping Center. Wow. Stay in the Clock Tower. Ależ tu jest busy, kurwa. Jest 5 po pierwszej dopiero? 5 po 7. Ale zagan na centrum, jak na rondzie i źle chodzi. Nie chodzi w ogóle, nie? No i chyba wychodzimy z tej głównej ulicy. Tu już jest troszkę spokojniej. Kochani, tutaj wieżowce prawie jak w Nowym Jorku. No może przesadzam trochę oczywiście, ale na pewno to nie jest coś, czego się spodziewaliśmy w Afryce, w Tanzanii. Właśnie zgasło, o jest, właśnie zgasło światło w centrum handlowym. W ogóle jakimś cudem trafiliśmy do centrum handlowego. Trzymaj. Pytać, czy można płacić kartą w ogóle, albo czy to jest jakiś ATM. Ale Natalia znalazła knajpę, mydełko nawet na stole jest. Masz burgery. No Natalia znalazła jakąś knajpę, że tu motyle latają. No właśnie taki bajer. Czy to nie, czy wleciał jakiś z dworu? Masz all you can eat buffet. Tam jaki telebim w ogóle na mecze, ja pierdzielę, co tu się dzieje, a wodę podali mi, moi drodzy, z lodem. Naprawdę, przyjeżdżając z Zanzibaru i z tych niektórych miejsc, w których mieliśmy okazję być, to jest luksus. Tam cały stolik Azjatów, a gdzieś kiedyś ktoś mi chyba powiedział, że jak się spotka Azjatów w knajpie, to znaczy, że jest bezpieczna, że oni wybierają tylko bezpieczne knajpy z bezpiecznym jedzeniem.
Jeżeli słyszeliście kiedyś taką teorię, dajcie znać. Pamiętajcie, żeby odwiedzić naszego Instagrama _travel. Tam wszystko jest zawsze na bieżąco z naszych podróży. Zapraszamy. Moi drodzy, jedzenie smaczne, ale nie porywające. Szkoda, bo knajpa wygląda lepiej niż serwuje jedzenie. Znaczy nie było źle, ale taki dobry burger gdzieś tam u nas w Polsce to jednak jest level wyżej. Tuńczyk bardzo suchy. Rachunek za 2 obiady, herbatka imbirowa i woda gazowana 51,5 tysiąca za 2 osoby, czyli jakieś $20. Staczkiem napiszę wam na dole Ale dokładnie. nie było dobre, nie polecam tej knajpy. Natalia nie jest zachwycona. Not recommended by Natalia. Mój burger był taki w porządku, no powiedzmy, nie porywał, ale w porządku. Tu jest wyjście. A tam jest też wyjście? Thank you, bye. Dobra, idziemy w chaos miasta. Patrzcie, gdzie byliśmy w ogóle. Patrz, sklep z butami na ulicy. Nie chcesz kupić butów sobie? Pani sobie niesie torbę z zakupami, czy tam z czymkolwiek na głowie. Że jej nic nie spadnie. Ej, supermarket, może wodę? A nie mamy wody? Kto pamięta jeszcze w woreczku mleko w Polsce? Dajcie znak w komentarzach. A to w ogóle wpadliśmy do marketu po drodze do hotelu jeszcze po wodę i tam coś tam. Jest trochę ruch tutaj na tych drogach, ale da się to ogarnąć. Już sobie radzimy coraz lepiej, a dopiero jesteśmy pierwszy dzień w Dar es Salaam. Natalia mówi, że już muzułmańskie nawyki przyjmuje, ona wodę niesie, a ja nagrywam. No ale jak ona nie nagrywa, to ktoś musi, nie? Jak mówicie? Żebyście cokolwiek zobaczyli, to ktoś musi nieść wodę. Natalia nie chciała nagrywać, no to niesie wodę, no. Co tu dużo mówić. Zaraz jej pomogę, rozłączam się i do zobaczenia w hotelu. Dzień dobry moi drodzy, dzisiaj witamy Was z Dar. Salam alaikum. Mamy drobne tanzańskie pieniążki. Fajne mają monety, że żal wydawać. Patrzcie, tu jest nosorożec, nie wiem czy będzie widać. A może patroni by chcieli takiej monety z podróży? O, Chcesz zostać naszym patronem i wspierać nasze podróże? Link na dole. Otrzymasz pocztówkę z podróży oraz piękne monety. chyba drugi nasz hotel podczas całego pobytu na Zanzibarze i w Tanzanii. Pierwszy to był ten w Stone Town, tamten był kurczę rewelacyjny, ale kosztował $75 za noc. A teraz rooftop. Dar es Salaam jest największym miastem w Tanzanii z populacją około 7 milionów mieszkańców. Jest to również jedno z największych miast w Afryce, 14 pod względem liczby ludności. Miasto jest położone na wybrzeżu Oceanu Indyjskiego i jest ważną bramą do Tanzanii. Moi drodzy, czekamy sobie na dachu. Dzisiaj będziemy pokazywać Wam Dar es Salaam. Frank ma kilka ciekawych miejsc, które chce nam pokazać. Będą to pewnie takie miejsca, które nie zawsze jako turysta można łatwo znaleźć. Zajrzyjcie na nasz Instagram, tam macie relacje i posty na bieżąco, na żywo, nadajemy z każdego zakątka świata _travel. I zostawcie łapkę w górę, nie? Zobaczcie, jak to miasto jest wielkie. Tu po horyzont widać jakieś zabudowania. Praktycznie nie widać, gdzie ono się kończy. Spore miasto, naprawdę. Przed pierwszym przyjazdem do Afryki nie spodziewałem się, że takie miasto zobaczę tutaj. A jednak! Innym z powodów, dla którego miasto może być nazywane Nowym Jorkiem Afryki, to to, że jest to miasto o bogatej historii i kulturze. Witamy w centrum Dar es Salaam. Saigon! Saigon? To nie, to Dar es Salaam. Inny kraj. Dar es Salaam było kiedyś stolicą niemieckiej kolonii Tanganiki. Miasto jest domem dla wielu zabytków i muzeów, które dokumentują jego bogatą historię. To właśnie ze względu na swoje rozmiary, znaczenie gospodarcze i kulturowe Dar es Salaam jest często nazywane Nowym Jorkiem Afryki. Pora deszczowa, a my mamy słoneczko pełne, także to nieprawda, że marzec, kwiecień to już tylko deszcz, bo Frank też mówił, że to będzie pewnie tak, że popada 2 godziny, może 3 godziny, a później na kilka godzin wyjdzie znowu słońce. Ale takich mnóstwo pięknych materiałów, wow! Ale bym się tutaj coś uszyła. I może takie coś, jak Wam się spodoba, będziemy później sprowadzać do Europy. Powiedzcie, czy bylibyście zainteresowani takimi wzorami afrykańskimi? Ja nawet mam już pewne projekty w głowie dla naszych pań. Drogie Panie, dajcie znać, czy Wy Was
interesowało coś takiego, kupienie sobie bluzeczki albo jakieś to nam Natalia wymyśli w takim stylu afrykańskim, z takimi wzorami afrykańskimi, uszytego przez afrykańskie dłonie, bo tutaj to zamówimy. Dlaczego Dar es Salaam może być nazywane Nowym Jorkiem Afryki? Dar es Salaam jest ważnym ośrodkiem gospodarczym i kulturowym. Miasto jest domem dla wielu międzynarodowych firm i organizacji, a także jest ośrodkiem kultury i sztuki. Dar es Salaam jest siedzibą wielu banków, firm ubezpieczeniowych i innych firm usługowych. Znaleźliśmy jakieś inne centrum, zobaczymy, może tu będzie kawiarnia. Moi drodzy, jeśli ktoś ma na zbyciu 5 600 000, to można sobie na wyprzedaży kupić taką kanapę. W ogóle 5 milionów, jaka to jest liczba? Ja w ogóle nie ogarniam. Muszę, jak ochłoniemy i będę montował film, to napiszę na dole, ile to jest w złotówkach albo w euro. Bo brzmi kosmicznie. Brzmi expensive. Normalnie, moi drodzy, linia elektryczna przed chwilą iskrzyła się, jakby ktoś spawał tam. Się boję teraz, że to się zaraz zerwie. Jak strach trzeba przechodzić, kurczę. Później nic dziwnego, że u nich tak często przerwy w dostawie prądu. Zamora House. Znaleźliśmy Franka. You are a good driver. You have been driving in Zanzibar for 2-3 weeks. Zanzibar is less busy. Less traffic. I think I could survive it, but that would be a little bit of stress. And why should I stress if you can? Czy to jest oryginalna prawa? Myślę, że na pewno. Moi drodzy, ale soczek z tych ich owoców, które są 2 razy lepsze niż te w Europie. Świeżutko robione tutaj. Niesamowite. Polecamy restaurację Golden Fork. Jest tu dużo nawet muzungów przychodzi. Jedyny minus to na pewno ten upał, bo te wiatraczki niezbyt pomagają, ale pyszne i świeże jedzenie. Mnóstwo ludzi, pyszna wołowina jak macie chęć, duża selekcja rybek. Ciekawe, jak oni działają zimą, jak śnieg pada. Pewnie mają jakieś ogrzewacze. Taki żarcik, bo tu nie jest zimno. Tutaj pan ma nawet, proce na wrony, które przelatują. Tutaj jest wszystko zaplanowane, przemyślane. Już tutaj rozmawialiśmy właśnie przed chwilą z Frankiem, mamy potwierdzone jeszcze raz, że przy naszej kolejnej podróży do Afryki będziemy odwiedzać miejsce, gdzie można zobaczyć jednorożce. Jednorożce powiedziałem, nosorożce. Podczas naszej kolejnej podróży do Afryki będziemy jechać do parku, gdzie można zobaczyć nosorożce. Będziemy jechać na drugi koniec Tanzanii, zobaczyć szympansy. I będzie wycieczka, wspinanie po górach, może Lushoto, może jakieś inne miejsce. I coś jeszcze na pewno, także zapraszamy do subskrypcji. Moi drodzy, całkiem niedaleko tej restauracji, w której przed chwilą byliśmy, jest takie centrum handlowe i tutaj mają tanzanity. Zobaczymy, czy są ceny niższe niż w Stone Town na Zanzibarze, bo tam ponoć jest drożej, ponoć na lądzie jest taniej. Zaraz się wszystko okaże. O, ładnie. To jest ładnie wygląda. Ale piękny świecidełek tutaj Natalia w swoim żywiole. This one is $600. O. Moi drodzy, drożej niż myślałem. Moi drodzy, $300 za pierścionek nie stać nas. O najmniejsze pytamy teraz, co mają tylko w sklepie. Ale moi drodzy, skończyło się na tym, że nie będzie pamiątki z Tanzanitem, z Tanzanii, bo no jakość, po pierwsze taka Natalia nawet mówi, że widziała tych kamieni, że nie była jakaś szałowa, a chciał ceny takie, że pierścionek jakiś tam srebrny z Tanzanitem $300, za kolczyki jakieś takie w miarę akceptowalny wygląd $170, także dosyć dużo. Wydaje mi się, że było taniej już na Zanzibarze, gdzie Kuba kupował. Kuba zrobił dobry deal. Tak, także Kuba, dobrze to zrobiłeś, dobrze to rozegrałeś. Jedziemy na targ Kariako. Jest to największy targ we wschodnio-centralnej Afryce, w całej tej części kontynentu, także ponoć jest wielki i można tam kupić wszystko, poza nielegalnymi rzeczami, bo już o to pytałem Franka. Zawsze wychodzę z auta i mówię fucking shit. Jest uderzenie gorąco, co? To wszystko za mną to są sklepy z częściami do samochodów. Ja nie wiem, czy po prostu właśnie takim się psuje to wszystko, czy duża konkurencja, może dobry biznes, każdy chce mieć sklep z częściami. No w sumie jak się często psuje na takich drogach. Innovation. This is very old market built by the Jewish. And now it's too old. Now they are renovating it.
Okej. Dar es Salaam to największa, najszybciej rosnąca populacja w Afryce, czyli najszybciej rosnące miasto. Dowiedziałem się od Franka, że 65% populacji to są młodzi ludzie pomiędzy 10 a 30 rokiem życia. Czyli mają problem, w cudzysłowie, problem odwrotny zupełnie jak w Europie, prawda? Co to jest? O, wow, Ale to ładne. ale kolorowe makarony. I literki. Jezu, jakie kolorowe makarony. Tego się nie spodziewałem tutaj. Takiego makaronu to się nie spodziewałem tutaj. Myślałem, że to taki wymysł dla dzieci gdzieś w Europie, a się okazuje, że też mają takie ciekawe rzeczy. Mzungu mwenda habari karibuni. Bird, how nice they are! Muzungu karibuni. Karibu. Karibuni. Karibuni. Oh, You're big welcome. bananas. You cook them? Or No, this is for grill. Grill. It's banana for grill. You see, they are much bigger. To miejsce jest ogromne, moi drodzy. No, no. Dobrze Natalia zauważyła, wszędzie chińskie torby. Widać jednak tutaj wpływ Chin troszkę na ten market. Jeszcze taka ciekawostka od Franka, ten market nigdy nie śpi. Tutaj większość z tych sklepów jest otwarta 24 godziny na dobę. Kampala, Uganda. Gdzieś w takiej uliczce, gdzie bym się w życiu nie spodziewał, można kupić bilety na autobus do różnych krajów. Tutaj Frank nam wymienił te różne miejscowości i to są w sąsiednich krajach wszystko. To są zagraniczne autobusy, nie lokalne. Także w takiej uliczce się w życiu bym tego nie spodziewał. Ale w Afryce niejedno nas już zaskoczyło i pewnie niejedno nas jeszcze zaskoczy. Jak oni to robią? Zara, faktycznie, patrzcie na to. Znajoma marka z Europy. A jest zielone światło, a prawie mnie przejechał jakiś motocykl. Nie wiem co tutaj sprzedają. What does it mean? Ta droga jest zamknięta. Bara i mefungła. Wiecie co to znaczy? Droga zamknięta. To nie to co myśleliście, że to już jakieś usługi tutaj będą. Nie. Wiesz za czym tęsknię? Za czym? Za przejściem się po ulicy anonimowo. A tu cię wszyscy znają? No wiesz, cały czas wszyscy mówią my friend, zaczepiają, tak jakbym była już znana wszędzie. I wszyscy znają twój pseudonim, Muzungu. Ten ma dzwonek rowerowy w motorze. Myślałem, że ktoś rowerem jedzie z tyłu. Poland? Yes, next year in Poland, next year here, and next year here again. Frank pojechał. Natalia, będziesz tęsknić za Frankiem? No. Fajnie było, nie? Sympatyczny gościu. Gdybyście jechali z nim na safari od nas, to pozdrówcie go koniecznie od nas też. Natalia się wzruszyła. Ja nie lubię pożegnać. A za rok przyjedzie do nas. Słuchajcie, z Frankiem jesteśmy umówieni, za rok chcę przyjechać do Polski. Także będziemy ruszać trasę po Polsce, gdybyście chcieli go... Czemu nie wcisnąłeś, żeby to się kurwa? Gdybyście chcieli poznać Franka osobiście, to za rok będziemy z nim jechać dookoła Polski i będzie okazja. Będzie próbował pierogi. Będzie próbował pierogi. Tak. Bye bye, Dar. Póki co stoimy cały czas w korku. Nie wiem, czy zdążymy na ten samolot. 9:04 To zdążymy. już jest Saigon tak zwany. Czy Meksyk niezły? Albo niezły Meksyk. No i moi drodzy, Dar es Salaam jest tak zakorkowane, że siedzimy w taksówce, nie ruszamy się od przynajmniej 5 minut, a nasz kierowca poszedł chyba sobie zjeść śniadanie w międzyczasie. Po prostu wyszedł. Odpiął pasy, otworzył drzwi I sobie poszedł. i poszedł sobie. Po prostu nic się nie ruszyło od 10 minut. No, na tych skrzyżowaniach to mi tak jadą i kto się przyciśnie, ten przejedzie. Okej. I jesteśmy na lotnisku. Wygląda na to, że niewiele osób leci do Doha, bo jest puściutko na lotnisku. Także idziemy na jakiś gift shop, może magnes jakiś będzie. A ile masz kasy? 20 000.
Let's spend it all. Moi drodzy, to już koniec afrykańskiej serii z 2023 roku. Kliknij link, który jest już widoczny na ekranie, aby zobaczyć tą serię od początku. Zapraszamy.